Wśród dużych motocykli turystycznych, czyli wśród motocyklowych SUV-ów, są maszyny, które mają świetne parametry sportowe. Możemy taką maszynę zabrać na tor wyścigowy. Są maszyny, które mają genialną, kosmiczną wręcz elektronikę i motocykle, którymi możemy niesamowicie jeździć w terenie. I jest Suzuki. Maszyna, która nie jest specjalnie pionierem w żadnej z tych kategorii, ale jest bardzo dobra w każdej z tych kategorii, czyli jest bardzo, bardzo uniwersalna. Przed Wami Suzuki V-Strom 1050. Witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej, a przed Wami Suzuki V-Strom, czyli duży DL, czyli aktualnie pojemność 1050. Maszyna, która jest znana przez praktycznie każdego motocyklistę, dlatego że jest na rynku już ponad 20 lat. Pierwsza generacja V-Stroma dużego DL-a pojawiła się w 2002 roku. No i była to maszyna, która bardzo wizualnie przypominała swojego młodszego brata, czyli DL-a 650. Na tej dużej owiewce z podwójnymi lampami. Tamten model, można powiedzieć, że nie był wybitnie dobrze sprzedającym się motocyklem, ponieważ jego największa konkurencja, jego młodszy brat, robił wtedy furorę. Była to bardzo uniwersalna, bardzo tania i bardzo dobra maszyna, a duży DL nie był specjalnie w żadnej kategorii spektakularnie lepszy. Była tu też pewna relacja z Kawasaki. Suzuki współpracowało przez chwilkę z Kawasaki i robiło bliźniaczy do V-Stroma też duży model. Później DL 1000 wyleciał nam z oferty. Wraca w roku 2014 z DL-em, który miał nawiązywać do DR Biga, czyli do maszyny z tym wysuniętym dziobem, do maszyny, która miała mieć takie cechy motocykla nie tylko szosowego, ale też motocykla powiedzmy w jakiś tam sposób adventure'owego, czyli maszyny, którą można było z asfaltu zjechać. Choć oczywiście, jeżeli chodzi o koła, specjalnie one do tego nie zachęcały, no i też Suzuki nie czarowało. To jest tak jak z samochodami w stylu SUV. Każdy uważa, że SUV-em można wjechać w teren, a nikt tego nie zrobi. Więc nie ma co ukrywać, kategoria tego motocykla również była w ten sposób ukierunkowana. Maszyna, która jest wszechstronna, uniwersalna. W 2020 roku pojawiła się nowa generacja V-Stroma, a w 2023 roku pojawiła się właśnie ta konkretna generacja. Wycofano model XT, pojawiła się wersja podstawowa oraz model DE. Więc co mamy w nowym V-Stromie? Przede wszystkim sprawdzoną konstrukcję silnikową, czyli widlasty silnik V2. Kąt pomiędzy cylindrami to jest 90 stopni. Mamy tutaj pojemność 1037 cm3. Moc, jaką generuje ten silnik, to jest 107 koni mechanicznych. Ta moc pojawia się przy 8,5 tysiąca obrotów. Natomiast mamy tutaj 100 Newtonów momentu i te 100 Newtonów pojawia się już przy 6000 obrotów, więc ten kop, to uderzenie momentu obrotowego, to uderzenie, ten power pojawia się bardzo szybko, no i po tych 6000 on już właściwie się kończy, więc jest to na pewno silnik niewysokoobrotowy, silnik, który raczej lubi średnie obroty niż kręcenie go pod czerwone pole, bo tam po prostu się już nic nie dzieje. Konstrukcja sprawdzona, oczywiście może nie wyśrubowana co do mocy, natomiast no, motocykl tej klasy nigdy taki nie miał być. Miał być po prostu uniwersalny, miał być użytkowy, a nie miał być super mocny, ponieważ Suzuki nigdy tego motocykla w ten sposób nie ukierunkowywało. Natomiast oczywiście duży moment obrotowy powoduje, że mamy fajną reakcję na gaz w każdych warunkach. W mieście, na rondach, wyjście z zakrętu. Niesamowitym plusem tego silnika jest to, że silnik jest bardzo gładki. Czyli mimo tego, że mamy tutaj konstrukcję V, nie ma tak jak w KTM-ie czy jak w Ducati, że jeżeli przesadzimy z obrotami, to ten motocykl będzie nam szarpał, będzie nam walił łańcuchem. Tutaj naprawdę, jeżeli zapomnimy ten bieg przepiąć na niższy, jeżeli zapomnimy zredukować, to ta maszyna troszeczkę nam się jakby przydławi, ale ona pójdzie z tych niskich obrotów. Bardzo ciężko ten motocykl zdławić, jeżeli chodzi o zgaśnięcie i ta kultura pracy jest zdecydowanie lepsza niż w każdej innej V-ce, jaka na rynku istnieje. Idąc dalej, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o ramę? Oczywiście rama aluminiowa, tutaj do aluminiowej ramy przymocowany ten subframe, on jest przykręcany i oczywiście duży 20-litrowy zbiornik paliwa. Jest to konstrukcja dość tutaj szeroka, ale kierowca, który siedzi za sterami, ładnie wpasowuje się w tą linię motocykla. Oczywiście
Styl tego motocykla ma nawiązywać do DR Big, czyli do tej 800 z lat 90. To pociągnięcie linii w wyraźny sposób do tego DR Biga nawiązuje. Natomiast DR Big był motocyklem adventure'owym, był motocyklem, którym faktycznie można było jeździć w terenie. To były motocykle, które też w rajdach Dakar brały udział. Tutaj jakby zostaje tylko nawiązanie do takiego stylu jazdy, ponieważ to mimo wszystko jest robiony motocykl pod jazdę uniwersalną, który ma do tego nawiązywać, ale taki absolutnie nie jest. Nie jest to maszyna, którą będziemy mogli ciężko i ostro jeździć w terenie, ponieważ to jest motocykl bardziej uniwersalny. Idąc dalej, motocykl jest zestawiony na zawieszeniu o pełnej regulacji. Napięcie wstępne sprężyny, tłumienie dobicia, tłumienie odbicia, na dole zaworek regulujący, czyli zawieszenie bardzo, bardzo poprawne. Z tyłu również mamy regulację tylnego amortyzatora. Przy zapakowaniu go w kufry możemy sobie ten motocykl w szybki sposób utwardzić, nie używając narzędzi, bo jest to takie klasyczne pokrętło. Skoki tego motocykla to po 16 cm przód i tył, więc poprawnie, ale bez szału. Co do prześwitu tej maszyny, która niby ma być ukierunkowana jako motocykl ADV, to jest 16,5 cm, więc niby niedużo. Natomiast patrząc na Versysa, który ma tych centymetrów 15 lub na Tracera, który ma tych centymetrów 13,5, jest to całkiem niezły wynik, tak jak wspomniałem, do użytku uniwersalnego. Idąc dalej, hamulce Tokiko, radialnie zamontowane zaciski czterotłoczkowe, dwie tarcze hamulcowe, tarcza hamulcowa z tyłu, więc totalny standard. Bardzo dobre hamulce, które dają dobrą skuteczność hamowania bez absolutnie żadnego użytku sportowego, czyli też pełna uniwersalność. W motocyklu tym zastosowano hydrauliczną pompę sprzęgła, więc jest to fajne ułatwienie, bardzo gładka i precyzyjna praca tego sprzęgła. Oczywiście przy tak dużym koszu sprzęgłowym to było wymagane, ponieważ no jednak przy dużym silniku to sprzęgło ma też znaczne wymiary, więc obsługa tego sprzęgła była ważna, aby hydraulika dawała tą lekkość dozowania hamulca. Idąc dalej do parametrów tego motocykla, mamy tutaj wagę ponad 240 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, więc nie jest to mało. Nie jest to mało, szczególnie jeżeli konkurujemy z motocyklami mocniejszymi i lżejszymi w podobnej klasie. Natomiast Suzuki ma to do siebie, że ta maszyna jest z wszystkimi parametrami, podobnie z mocą, podobnie z wagą, podobnie z wysokością. To, co widzimy na papierze, nie jest do końca odzwierciedleniem tego, co jest w praktyce, ponieważ jeżdżąc tym motocyklem okazuje się, że ta waga w ogóle nie przeszkadza, że ta moc, która nie jest kosmiczna, pozwala dynamicznie przemieszczać się po szybkich, dynamicznych odcinkach, po szybkich zakrętach. Mocy nie brakuje przy pełnym załadowaniu bagażem i jeździe w dwie osoby i podobnie jest z tą wagą. Ta waga absolutnie nie przeszkadza. Oczywiście maszyna jest dynamiczna, czujemy ten power, czujemy ten kop mocy z niskich obrotów. Jeżeli go kręcimy wyżej, to na pewno duży silnik będzie powodował, że spalanie będzie nam znacznie wzrastało. W przypadku jazdy autostradowej prędkość 130 to spalanie na poziomie 5-5,5 litra. Natomiast jeżeli przekraczamy tę prędkość, to spalanie drastycznie wzrasta do poziomu nawet 7 i 8 litrów. I widzimy, jak te kreski po prostu jedna po drugiej dość szybko spadają. Idąc dalej, maszyna jest na kołach aluminiowych, oczywiście opony bezdętkowe. Z przodu mamy 19 cali, z tyłu mamy 17 cali, więc to już wskazuje, że są to sprzęty typowo asfaltowe, bez większego użytku terenowego. Co do elektroniki tego motocykla, tutaj powiem, że Suzuki naprawdę świetnie się przygotowało z nowym Wistromem. Mamy tutaj praktycznie wszystko, co potrzebujemy w motocyklu tej klasy. Oczywiście jest tutaj 6-osiowe IMU, mamy tutaj tryby jazdy, których możemy sobie wybrać moc motocykla. Mamy tutaj możliwość wyboru poziomu kontroli trakcji, jak również możliwość w prosty sposób wyłączenia tej kontroli trakcji. Mamy również regulację tego ABS-u. ABS również działa przy współpracy z IMU, czyli mamy ten cornering ABS i tu możemy sobie ustalić styl tej jakby ingerencji ABS-u w zakręcie. Bardziej sportowy, aktywny lub taki bardziej uniwersalny. Więc te parametry możemy sobie w prosty sposób z wyświetlacza zmieniać i regulować. Oczywiście quick shifter w górę i w dół, to wszystko jest w standardzie. No i tak jak przystało na motocykl turystyczny, oczywiście tempomat.
Nie jest to może tempomat aktywny, ale jak najbardziej w adventurach tej klasy to jest must have i to Suzuki oczywiście wykorzystało. Jesteśmy już przy panelu, spójrzcie sobie na wyświetlacz. Wyświetlacz bardzo czytelny, tak jak to Suzuki lubi. Tu oczywiście informacja o nadchodzącym przeglądzie, który się niedługo pojawi. Bardzo prosty kokpit, który właściwie jest we wszystkich modelach nowej generacji. Tu są informacje o trybach jazdy i o wyborze ABS-u. Oczywiście obrotomierz, prędkościomierz, zapięty bieg. Tutaj jak najbardziej dla fanów Suzuki już są temperatura powietrza oraz temperatura cieczy chłodzącej. W niektórych modelach bardziej podstawowych, czyli w S8 czy tam w 8R, temperatury powietrza nie ma, więc tutaj oczywiście te parametry podstawowe są i to właściwie wszystko, co musi być, aby tym motocyklem móc podróżować bez przekombinowanych bajerów, bez wbudowanych nawigacji czy zmian jakichś tematów wyświetlacza czy muzyczki, którą możemy sobie obsługiwać, bo po prostu ten motocykl ma być cały czas tym prostym, sprawdzonym Suzuki. Suzuki, które jest rozpoznawane jako motocykl bezawaryjny. Maszyna, która kręci bez problemu 100 000 kilometrów. Maszyna, którą możemy pojechać na koniec świata i jesteśmy pewni, że tym motocyklem dojedziemy i wrócimy nim do domu. Jest to motocykl, który jest uwielbiany za swoją prostotę i za swoją bezawaryjność. Choć oczywiście w tym modelu na pewno jest dużo elektronicznych nowości, dużo elektronicznych dodatków, ale Suzuki robi to zawsze bardzo, bardzo poprawnie. Niestety, z uwagi na to, że ten motocykl nie jest spektakularny w żadnej z kategorii, ani nie jeździ świetnie po torze, nie jest wybitnie sportowy, ani nie ma kosmicznego designu, ani też nie jest wybitnie dobry w terenie, nie jest, nigdy nie będzie hitem sprzedażowym na rynku motocyklowym, choć oczywiście ma swoją rzeszę fanów i są to fani, którzy jakby kupując taki motocykl wiążą się z nim na lata i zazwyczaj zmieniają DL-a na kolejnego DL-a. Zmieniają Wistroma małego na dużego Wistroma, bo nigdy się na tym motocyklu nie zawiedli, mają do tego motocykla 100% zaufania, no i kochają tą prostotę. Co tutaj jeszcze o tym motocyklu można ciekawego powiedzieć? No na pewno to wyposażenie, które tutaj mamy, czyli ten Travel Pack, kufry aluminiowe, dodatkowo do Travel Packa kufer centralny, dodają tego charakteru i tego stylu travelowego temu motocyklowi. Była przez chwilę taka nagonka na Suzuki w kwestii takiej, że montując kufry boczne się nie mieści, że jest konflikt nóg z kuframi bocznymi pasażera. W tym poprzednim modelu faktycznie to ulokowanie tych kufrów było w jakiś tam sposób niefortunne. Tutaj pokażę Wam, jak to wygląda w moim przypadku. Pozwolę sobie wrzucić tyłek na tył motocykla i zwróćcie sobie uwagę, przesuwam się całkowicie do tyłu na podnóżkach i jest tak, że jestem tutaj do końca przesunięty. Przy moim niedużym wzroście nie ma absolutnie żadnego kontaktu z kuframi. Tutaj jest naprawdę dużo miejsca, troszeczkę siedzimy taboretowo, więc przesuwamy się do przodu, można się oprzeć, jeżeli kufer ma oparcie, jest całkiem komfortowo. Myślę, że tutaj pasażer spokojnie może komfortowo tym motocyklem się przemieszczać. A jeżeli chodzi o kierowcę, szeroka kierownica, handbary oczywiście w standardzie, pewne prowadzenie. Kierownica nie jest jakoś specjalnie nisko, więc jesteśmy na tym motocyklu wyprostowani. Oczywiście dla wysokich osób można rozważyć podwyższenie kierownicy, żeby ta pozycja była jeszcze bardziej komfortowa. Wysokość kanapy to jest 85 cm, 85,5. Tutaj możemy sobie wysokość kanapy regulować, możemy sobie ją podnieść o jeszcze dodatkowo 2 cm. Co do jakby ochrony przed wiatrem, tutaj mamy dość specyficzną szybę, która fajnie przed tym wiatrem chroni. Mówię o swoim doświadczeniu. Przy moim niedużym wzroście 173 cm osoby wysokie no na pewno będą musiały pomyśleć o wyższej szybie. Tutaj mamy regulację tej szyby, natomiast jakby jest to zrobione w dość dziwaczny sposób, ponieważ aby tę szybę sobie wyregulować, musimy poprosić kogoś z ulicy, żeby nam tą szybę podniósł, bo ją się reguluje z tej strony. Na upartego oczywiście możemy to przesunąć sobie tak i wtedy sobie tą szybę wyregulować, ale no niestety no ta regulacja nie jest jakoś tam fortunna i ten styl regulowania tej szyby no nie jest jakoś specjalnie udany. Ale można powiedzieć, że jest to do przełknięcia, że jest to jakby temat do zaakceptowania, szczególnie patrząc na to, że jeżeli chodzi o Suzuki, o model V-Strom, o dużego V-Stroma, czyli dużą maszynę z kategorii motocykli Adventure, tutaj cena jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Mówimy o rocznikach 2024-2025.
Te motocykle nawet teraz można kupić poniżej 60 tysięcy złotych, a z pakietem 3 kufrów i z wyposażeniem troszeczkę poniżej 70, więc jak na tak świetny motocykl, tak dobry motocykl do takiej nawet dalekosiężnej turystyki, jest to bardzo dobra cena, patrząc na motocykle konkurencyjne. I tu oczywiście pojawia się zdrowy rozsądek. W tej cenie dostajemy bardzo dużo, dostajemy świetny motocykl, który będzie jeździł bardzo dobrze i wiele osób dopiero jak zdecyduje się na tę maszynę, czy przeprowadzi jazdę próbną, ale dłuższą niż godzinę, aby można było się z tym motocyklem zaprzyjaźnić, okazuje się, że tej maszynie niczego nie brakuje, a zdroworozsądkowo za te pieniądze nic lepszego nie kupimy. Więc patrząc na całokształt tej maszyny, uważam, że Wistrom, duży Wistrom, jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą jeździć daleko, dla osób, którym zależy na pewności, zależy na trwałości maszyny i na tym, żeby spokojnie wrócić z najdalszych odcinków świata i nie przejmować się tym, czy mamy wykupiony asystans, czy maszyna, jeżeli nam nawet wyzwali jakiś błąd, czy wrócimy nią do domu. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Wistroma. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Tutaj niestety nie zrobimy testu drogowego, bo aktualnie nie jest ten motocykl u nas dostępny jako maszyna jeżdżąca, ale jeżeli coś by się takiego pojawiło, to na pewno będziemy dawać znać. Oczywiście na koniec odcinka, tylko jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie komentarz, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie dzwoneczek. To pozwala nam bardzo nasz kanał rozwijać i tworzyć dla Was kolejne treści. Także dzięki wielkie i do zobaczenia.